Dzień dobry. Na dzisiejszej lekcji omówię trochę rolę tłumacza ustnego w sądzie i kilka najważniejszych słówek związanych z procesem sądowym. Tłumacz ustny w sądzie może być w funkcji komercyjnej, czyli kiedy strona na własny koszt prosi kogoś, żeby tłumaczył i tak szeptał do ucha i coś tam wyjaśniał. Albo kiedy tłumacz jest oficjalnie powołany przez sąd. Jak wygląda takie powołanie? Tutaj na przykład możecie powiększyć ekran. Nazwa sądu, sygnatura akt, tytuł jest wezwanie tłumacza i w danej sprawie na zarządzenie sędziego lub asesora jest wezwany tłumacz. Na dole jest pouczenie. Każda osoba wezwana przez sąd jako na przykład tłumacz powinna się stawić. A tutaj zdjęcie już wokandy, czyli przed salą jest wywieszona informacja, co to jest za sprawa i na przykład w tej sprawie będzie brał udział również tłumacz przysięgły. Jeżeli na przykład świadek zeznaje przy barierce, to tłumacz przysięgły stoi przy barierce obok niego. Jeżeli obywatel niemiecki jest przesłuchiwany zdalnie, coraz więcej rozpraw w ogóle odbywa się w Polsce zdalnie, po pandemii szczególnie, to wtedy tłumacz przysięgły siedzi razem z sędzią tam przy stole, tak po prostu przy stole siedzi sędzia i tłumacz przysięgły. Otóż na podstawie kodeksu karnego oskarżony ma prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza. Skoro z bezpłatnej, to znaczy, że tutaj w tym momencie za tłumacza płaci Skarb Państwa. Oskarżony, czyli na przykład obywatel Niemiec, popełnił przestępstwo i teraz jest sprawa z kodeksu karnego. Drugim takim przypadkiem jest na podstawie kodeksu postępowania cywilnego do przesłuchania świadka. Czyli uwaga, świadek jest na przykład obywatelem Niemiec i musi być przesłuchany. Więc w tym momencie sąd musi wezwać tłumacza, ale tutaj w tym paragrafie nie ma informacji o bezpłatności. A więc wtedy koszty tłumacza na początku pokrywa Skarb Państwa, a potem po przegranej sprawie cywilnej koszty tłumacza, czyli koszty całej sprawy cywilnej, w tym tłumacza, pokrywa osoba, która przegrała sprawę, czyli strona, która przegrała sprawę. Jak mówić do sędziego? Po polsku się mówi Wysoki Sądzie, przypominam. Also wie redet man einen Richter an? Sędzia to jest der Richter. Zgodnie z przepisami sędzia jest przewodniczącym zespołu. Nawet jeżeli jest tylko jeden sędzia, to on pełni funkcję przewodniczącego zespołu sędziowskiego. Takie są przepisy, a więc zawsze mówimy do sędziego panie przewodniczący lub pani przewodnicząca. Herr Vorsitzender albo Frau Vorsitzende tutaj. W tym słownictwie tutaj prawniczym bardzo często poruszamy się między właśnie tymi końcówkami lub informacjami, czy mówimy do mężczyzny, czy do kobiety. Zaraz to też będę pokazywała. Hohes Gericht, czasami jest to używane, ale naprawdę bardzo rzadko, więc tak nie mówimy. Jak jest jakaś taka ważna sprawa, ktoś jest oskarżony, tak, w Niemczech, to jego adwokat może nie tyle się podlizywać, ale żeby takie robić większe wrażenie, może powiedzieć Hohes Gericht. Generalnie tak nie mówimy. Absolutnie nie używamy formułki euer, eieren. To jest kalka z języka angielskiego. Jeżeli ktoś tak powie, to sędzia po prostu się roześmieje i zostanie zaburzona powaga sądu. Der Staatsanwalt to jest adwokat państwa. Kto jest adwokatem państwa, czyli oskarża w imieniu państwa? Prokurator. A więc do prokuratora mówimy Herr Staatsanwalt. Jeżeli to jest kobieta, to będzie Staatsanwältin. I tutaj już się pojawiła końcówka in dla rodzaju żeńskiego i pojawił się przegłos. Tak? Obrońca Herr Verteidiger, Frau Verteidigerin. Ja? Też tutaj mamy końcówkę żeńską. Jak mówimy do osoby, która jest oskarżona albo na przykład jest tam świadkiem i nazywa się na przykład Weber? Po prostu mówimy panie Weber, Herr Weber, co pan widział na miejscu zdarzenia? Frau Weber, co pani widziała? Proszę opisać. Samo wezwanie, to, które pokazywałam na początku, nazywa się
prawnie die Ladung. Nie Einladung, tylko die Ladung. Rozprawa to jest die Verhandlung. Strona, tak? Strona powodowa, strona pozwana, to jest die Partei. Die Partei to jest nie tylko partia, ale też strona. Die Parteien. Powód, powódka w procesie cywilnym to jest der Kläger albo die Klägerin. I tutaj znowu mamy końcówkę żeńską. To jest od słowa klagen i die Klage. Samo takie oskarżenie, powiedzenie, że ktoś coś zrobił, to jest die Klage. I czasownik jest klagen. Pozwany w procesie cywilnym to jest der Beklagte albo die Beklagte. Tutaj widzimy, to jest rzeczownik odprzymiotnikowy. To jest der Beklagte mężczyzna, gdzieś tam w domyśle jest mężczyzna, więc końcówka jest der i końcówka e, a tu mamy die Beklagte kobieta, Frau, a więc jest to rzeczownik odprzymiotnikowy. Podobnie tworzy się na przykład słowo chory, chora. Der Kranke, die Kranke. Z tym są związane różne końcówki potem podczas odmiany. Tak samo jest ze słowem Niemiec, Niemka. Der Deutsche albo die Deutsche, to jakby der Deutsche Mann, die Deutsche Frau. O tym kiedyś zrobię film. W procesie cywilnym jest czasownik verklagen używany, kogoś pozwać. Natomiast oskarżony od czasownika anklagen to jest w procesie karnym der Angeklagte i die Angeklagte. I tutaj też mamy do czynienia z rzeczownikami odprzymiotnikowymi. Obrońca to jest der Verteidiger, die Verteidigerin. Od czasownika verteidigen, bronić. Jeżeli jest proces karny, to można też powiedzieć der Strafverteidiger. To nie jest rzeczownik odprzymiotnikowy, to jest po prostu zwykły rzeczownik, to jak der Lehrer, ja, der Arbeiter, der Verteidiger. To jest der Bevollmächtigte albo die, tu jest rzeczownik odprzymiotnikowy. Tutaj mamy słowo moc, siła, moc. Gdzie to jest w środku tego niemieckiego słowa? Die Macht, no nie? Siła, moc. Odmachen, robić coś. Mecenas jako taki, adwokat, to jest der Rechtsanwalt. Tam było Staatsanwalt, czyli prokurator, tu mamy Rechtsanwalt albo Anwalt. I jeżeli to jest kobieta, to tutaj też mamy tą końcówkę in oraz przegłos. Biegły w jakiejś sprawie, to też jest tutaj rzeczownik odprzymiotnikowy, der Sachverständige albo die Sachverständige. To jest osoba, która co robi? Się rozumie na czymś, tak? Ja się na tym znam, ja się na tym rozumiem, a więc tutaj mamy czasownik verstehen ukryty. Świadek lub kobieta świadek, der Zeuge, die Zeugin. Ta ważną osobą jest protokolant albo protokolantka, der Protokollführer albo die Protokollführerin. Orzeczenie, die Entscheidung, od czasownika entscheiden, zdecydować. Postanowienie, der Beschluss. Wyrok jest das Urteil. Jaka jest różnica między orzeczeniem a postanowieniem a wyrokiem? No to są sprawy już takie czysto prawne. Trzeba to umieć rozpoznać, no bo trzeba to przetłumaczyć. Ogłosić wyrok, das Urteil verkünden. Kodeks karny, das Strafgesetzbuch. Dlaczego ma to rodzajnik das? No bo jest das Buch, prawda? Das Buch jest das Buch, a tu mamy słowo Gesetz, czyli das Gesetzbuch to będzie po prostu kodeks. Strafe jest kara, a więc kodeks karny, das Strafgesetzbuch. Kodeks postępowania cywilnego po niemiecku to ma skrót ZPO. Spróbujmy to teraz rozszyfrować. Cywilnego, czyli to Z będzie tutaj jako civil. Proces, a tutaj będzie słowo porządek, czyli regulamin. Na przykład, kiedy mamy regulamin domowy na klatce schodowej w budynku wisi, to się nazywa Hausordnung. Zivilprozessordnung. Tu mamy O, tu mamy P, tu mamy Z. Słowniki. No, tłumacz w sądzie musi mieć przy sobie jakieś słowniki. Adwokaci, radcowie prawni mają kodeksy na blacie. Sędzia ma przed sobą też jakieś tam
książki, dlaczego tłumacz nie ma prawa wziąć słownika. Są różne słowniki, są słowniki języka prawniczego, słownik prawniczo-handlowy, po prostu trzeba coś zabrać. Bo kiedy nagle trzeba będzie przetłumaczyć słowo, którego po polsku w ogóle nie znamy, a tym bardziej po niemiecku, no to od tego jest właśnie słownik. Na YouTubie jest dużo pokazowych rozpraw, a więc można poszukać, uwaga, to podaję jako tytuł, tak? Czyli jeżeli wpiszecie do YouTube'a Simulierte Hauptverhandlung, to znajdziecie na przykład jakieś rozprawy i można sobie obejrzeć. W języku polskim możecie wpisać symulacja rozprawy cywilnej Krakowska Akademia. To wpisać do tytułu. Jest bardzo ciekawa symulacja rozprawy przeprowadzona i nagrana przez studentów tutaj z Krakowa. To by było wszystko na temat słownictwo prawnicze na rozprawie. Zapraszam Was za tydzień na kolejny film. Dziękuję za uwagę.